że faktycznie jakieś drobne opóźnienia są w planie 5-letnim, ale ty mi lepiej powiedz, jak idzie tobie czystka. Że co? Że na listę mnie wpisałeś? Ale tą dobrą listę, prawda? Prawda? Halo? Rozłączył się, dziwne. No nic. Dzień dobry, shalom, salam alejkum, witam serdecznie. A znajomy zajączka z tej strony, Hearts of Iron 4, Black Ice, potężna modyfikacja przed nami i nasza industrialna, przemysłowa chłosta, kolejny odcinek. Powiem wam, że na razie świetnie się bawi towarzysz Zając na takim Związku Radzieckim. Raczej wykonać 5-letniego planu w rok nie damy rady. Nawet przy wszystkich boostach, przy zrobieniu całego drzewka przemysłowego, zraszowaniu. Może być problem ze zrobieniem tego planu 5-letniego. Jeżeli go nie zrobimy, no to Stalin się troszeczkę wściknie i zacznie szukać winnych. Ale natomiast jeżeli zrobimy plan 5-letni, no to są research sloty i są stabilki. No, to nie pierwszy, nie ostatni plan 5-letni przed nami. No, przed Związkiem Radzieckim na pewno nie, a przed Zającem to może być ostatni, bo już zostało na pewne listy wpisane. No nic, dobra. To co, łapki w górę, soczyste komentarze, a zaczynamy. Ja więcej czystek teraz, czystka w samym NKWD, ja, czy chcecie czystki totalne, ja. Oho, i mamy wystawę w Paryżu, my się do tej wystawy dobrze przygotowali. Ale tam ludziów, flagi, tu chyba litewska flaga powiewa, tu chyba niemiecka, tam szwajcarska, tu chyba Rumunię mamy. Także widzę, że wystawa w Paryżu udana i poprawiliśmy relacje. Tu relacje są pod handel ważne i dzięki temu mamy przez pół roku boost komuny w krajach, bo się dobrze zaprezentowaliśmy i ludzie wierzą w sukces. Przy okazji przypominam, że trwa przymusowa kolektywizacja kołaków. Bardzo dobrze. Znaczy monthly population spada, ale construction speed plus 5. Nie wiem, czy nie będziemy musieli kiedyś jeszcze raz zagrać tym Związkiem Radzieckim tak poprawnie, bo teraz to jest rozgrzewkowo-treningowo, a kiedyś zagramy poprawnie, gdzie ja już będę wiedział, jak to wygląda, jakie są cele, drzewka, eventy i wtedy na pewno zrobimy plan 5-letni, prawda? Czystka artystów. Sfokusuj się na postawie antykomunistycznej. Stajemy ducha narodowego. Więcej political power. Political power akurat jest fajny. Im więcej political powera, tym lepiej. Fajnie też jakby było więcej prądu. Bo obecnie już brakuje prądu, a my nie mamy czasu budować prądu, bo prąd... Wydajność przemysłu się nie liczy. Chodzi, żeby na razie było jak najwięcej przemysłu. Dawaj technologie, które boostują prędkość budowy zdecydowanie. No, liczba fabryczek w stajcie też się przyda. Sekretne procesy naszego sztabu generalskiego. Albo leci Tuchaczewski. Tuchaczewski już poleciał z Blusierem. Blusier mi się jednoznacznie kojarzy, pruski generał. Z tej strony tracimy Rokoszowskiego, Timoszenkę. No nie, Rokoszowskiego nie można stracić, także oczywiście tych po lewej stronie proszę zlikwidować. Po sprawiedliwym, uczciwym procesie. Więcej czystek. Więcej! Wow, tu możemy całych designerów, wszystkie firmy zajmujące się produkcją. No nie, no te firmy muszą zostać. To usuń szefów sztabu lotniczych. Czyżby przymusowa kolektywizacja nie przynosiła rezultatów? To przede wszystkim pewnie przez tych imperialistycznych kołagów, którzy się opierają. Zwiększyć poziom kolektywizacji! Przy okazji minister odpowiedzialny za kolektywizację do tej pory poleci, także zwiększyć kolektywizację i wybucha wojna na wschodzie. O proszę. Wybucha wojna na wschodzie i my pewnie będziemy mogli jakoś wspierać chińską stronę. Tak, możemy z nimi podpisać pakty, do poprawi relacje, cywilki. Ważne, żeby z nami handlowali. O, tak samo potem możemy pakty agresji z Japonią podpisać i będziemy handlować z obiema stronami. Ja tu widzę, dalej trwają konflikty graniczne. Nawet z naszą Mongolią się te Japończyki obyją. A tej 3 nasze dywizje odpierają przeważające siły japońskie. I cyk, kolejna korupcja poleci. Korupcja ręka rękę myje, żeby obniżyć wymagania planu 5-letniego. No nie ma szans, że my to zdążymy. Napisaliście w komentarzach, że da się to zrobić jak trzeba, ale trzeba wypłacić i pewnie znać wszystkie drzewka, eventy i sobie dobrze rozplanować klikanie w odpowiednich momentach tych inwestycji zagranicznych i w razy cele narodowe i to, co ręcznie budujecie. Bo generalnie cywilka tu kosztuje tyle, co militarka, ale rafinerie są tańsze i o połowę.
Więc samych cywilek chyba nie ma jak walić, trzeba też stalownie klikać, tylko że te stalownie nie dają tyle, ile dają cywilki. Poza tym jest też problem, że trzeba mieć 275 cywilek, a nam brakuje 40 i mamy pół roku, żeby 40 cywilek wykręcić. Nie wiem jak my to zrobimy, nie mam pojęcia. Trockiści ukrywają się wszędzie, Jagoda znika, a jeżeli nasz towarzysz, gruziński pirat, wyczuje kogoś, kto ogląda ten odcinek, a jest przyjacielem Trockiego, no to niech ma się na baczności. Lepiej jakby napisał jakiś komentarz pochwalający wąż Stalina albo założenia planu 5-letniego. Ale tylko założenia planu 5-letniego, bo sam plan 5-letni jest w naszym wypadku niewykonalny. W ogóle zobaczcie ile pustych ministerstw się nagle pojawiło, a mieliśmy praktycznie komplet. O, Jagoda został zastąpiony przez Jeżowa. Fajnie. O, ile egzekucji poleciało, ile generałów znika. A nasze wystawy zagraniczne przyniosły sukces, bo Jugosławia kupi od nas samoloty. Robimy 1000 traktorów dziennie. Nie wiem, czy nie za dużo na początku wlecieliśmy w tę fabrykę traktorów. Zakładam, że potem to będzie potrzebne, będziemy to na czołgi przerabiać. Już możemy, ale na te gówniane czołgi. Możemy wspomóc Chińską Republikę Ludową i możemy tam troszeczkę traktorów wysłać, dokładnie 6000, albo możemy dalej zdejmować sobie debuffy za zacofane rolnictwo. 8000, my 20 000, pół roku, żeby wbić te wymagane 25k. Chociaż tu pokazuje, że jest A nie, my mieliśmy wyprodukować, a nie mieć na magazynach. A to git, mamy 70 000 wyprodukowanych. Kurwa, już trochę tych tików mamy gotowych. Tu jeszcze się robią kolejne rzeczy. Tu się budują. Może planu 5-letniego całego nie zrobimy, ale coś tu będzie. Paranoja Stalina osiąga nowy poziom. Nie dość, że czystka trwa w całym Związku Radzieckim, to jeszcze możemy na nasze satelity, czyli Mongolię i Tanu-Łot, rozpocząć również czystkę, ale dzięki temu, że czystka przeniesie się do naszych satelit, troszeczkę paranoja Stalina będzie mniej dotkliwa do naszego kraju, więcej political power i stabilki. Kolej transsyberyjska się buduje. Jest cel narodowy, robisz i tam się cały czas po trochu się dziubie i dostajesz linie kolejowe i supply hubiki i inne słodkie rzeczy. I to w sumie, skoro my nie potrzebujemy tyle traktorów u siebie, to wysyłaj do Chińczyków. Te traktory. To my za dużo tego naprodukowali. To ja nie wiedział, to ja nie chciał. Ile nam jeszcze tych debuffów za... Jezus, ile mamy duchów narodowych. Ile tu jest czystki, ile tu jest głodu, ile tu jest kolektywizacji. No cóż, jest jak jest. Ile my jeszcze mamy zacofania rolniczego w tym naszym sowieckim raju? Jeszcze chyba 3 razy będziemy musieli zbić. Jeszcze 3 razy i chyba nadgonimy z industrializacją, mechanizacją naszego rolnictwa. Traktat niemiecko-sowiecki, październik 3.7. No, podpiszemy, tylko Kuby by nie podpisał. Wspólnie będziemy walczyć z kapitalistami. Więcej czołgów i czołgów. My jeszcze żadnej technologii pancernej nie wybadali. Dalej te śmieszne BT-7 kręcimy. Ale spoko. Darmowy slot badawczy od Adiego przyjmiemy. Ty, moglibyśmy T-28 wybadać. Ale to dalej nie jest czołg średni, jaki byśmy sobie życzyli. No ale wybadaj. Będziemy bliżej T-34. Trzeci plan 5-letni, gdy my jeszcze drugiego nie skończyli i nawet go nie skończymy. Będą drobne opóźnienia. Ale to towarzysz Stalin już pewnie notatkę na swoje biurko dostał. To jest fajne, mechanika, możemy sobie wybrać, na czym ten trzeci 5-letni plan będzie się fokusował. I myślę, że tym razem sfokusujemy przemysł cywilny, jakbyśmy praktycznie samych cywilek cały czas nie robili z tych stalowni. Ale żeby nadgonić z infrastrukturą, stabilką i tak dalej, bo jeszcze to jest ciekawe to na resurse i maszyny, bo raczej militarek nie stać nas na budowę przemysłu wojskowego. Te plany 5-letnie tak rozwalają gospodarkę i paranoja Stalina rozwala cały kraj. A bo to nowe drzewko się pokazało, rozpoczęli trzeci plan 5-letni. Ło! Ciekawe, czy też będą jakieś założenia, wygórowane normy, których nigdy nie spełnimy. Nie, no żałuję, kurde, aż myślę, czy by może nie zrestartować i na poważnie z kalkulatorem, Excelem przysiąść i to roztentegować. No bo tak niewiele brakowało, tak niewiele, towarzyszu. Tylko ten Saratow jest najbardziej zacofany, a tak to wszędzie kilku cywilek brakowało. Dosłownie kilku. Eliminujemy kolejnych generałów z naszej armii. Ja tak zdałem sobie sprawę, że ten nasi ochotnicy, którzy zostali wysłani do Hiszpanii, w sumie stracili w czystkach wszystkich dowódców. I generała tu stracili, i marszałka tu stracili. Co rodzi pewne problemy.
Jeżeli chodzi o jakość Armii Czerwonej. Nie, piękne to jest. To jest po prostu piękne. Wyślij kogokolwiek w takim razie tutaj, żebyście stali, trzymali linię frontu, bo nic raczej nie zrobicie za pomocą naszej armii. 3, 2, 1. Oficjalnie brakło nam 32 cywilek, w Moskwie brakło nam 3 cywilek, w Kijowie i regionie przemysłowym Kijowa brakło nam 3 cywilek, w Saratowie brakło nam 15 i w Gorkach 4. Także, no szkoda, najbardziej szkoda tego research slota i 30% stabilki. Niestety nie zrobiliśmy tego, czyli trzeba będzie jeszcze raz kiedyś zagrać z Związkiem Radzieckim poprawnie. Także niestety będzie failed, oblane, a my już tu kolejną łapóweczkę korupcyjną kręcili. Koniec drugiego planu 5-letniego. Well done. No, sporo my zrobili, ale niewystarczająco. Aha, i ktoś musi za to odpowiedzieć. Dobrze, mi się upiekło. Towarzysze, udało nam się. Udało nam się, nie jesteśmy winni porażki drugiego planu 5-letniego. Dobra, poleci minister od stoczni, przemysłu morskiego i od wydobycia surowców. Mogło być gorzej. O, od razu lepiej. Co teraz nas czeka w planie trzecim 5-letnim? Czy znowu będą questy na budowę? O, jaki piękny cel narodowy, początek trzeciego planu 5-letniego. Fajnie, jakby znowu były jakieś questy, które musimy... O, Construction Risk. A, my możemy go sobie teraz kupić. Nam się nie wyszło, ale możemy go kupić, tak? I możemy za 50 Political Powera kupić tego Research Slota. Czyli mam rozumieć, że nie dostaliśmy go za wykonanie planu 5-letniego, ale możemy dopłacić i dostaniemy, tak? Bo wątpię, żebyśmy tam dostawali Research Slota i teraz tu dostajemy Research Slota. I tu jeszcze Research Slota byśmy dostawali, to by było chyba za dużo. To jest chyba opcja, że trzeba dopłacić i możemy sobie wybrać. Tylko gdzie my byśmy chcieli tego Research Slota? No chyba stricte pod przemysł. Stricte pod przemysł. I od razu lecisz teraz chyba już w wydajność tego przemysłu? Czy dalej prędkości budowy? A, jeszcze machnij sobie prędkość budowy infrastruktury, bo teraz, jeżeli już nie musimy tych cywilek ścigać, to ja bym zaczął może rozbudowę infrastruktury, bo jeżeli do wojny mam jeszcze 3 solidne lata, to możemy się dobrze przygotować. A na samym początku to w końcu podsuńcie Stalinowi, tak jak on tam podpisuje kolejne akty do likwidacji podczas czystki, to dajcie mu, zaakceptujcie plan budowy elektrowni, bo jest problem. Nikt nie przewidział w planie 5-letnim, że prądu braknie. 10 000 ciągników dla naszych chłopów, za darmo od sowieckiego rządu. Proszę bardzo. Kolejna mechanizacja naszego rolnictwa. Panie Stalinie, już nie chcę czystki. Ja już zjem te tankietusie z pierwszego odcinka. Panie Stalinie, weź ty już zostaw ten biedny kraj. My mamy takie możliwości. Weź tą swoją paranoję ogarnij, no co to jest? Znaczy w sobie obrywa marynarka. Marynarką by się bawili za Bebiciego. Teraz dla odmiany trzeba by coś drugiego zrobić, czyli zrobimy heavy tankusie i inne słodkie rzeczy, a marynarka może cierpieć. No, my już flotę testowali. Dobra, to nie jest takie złe. Jedni się bawią na Anschlussach, fajne iksiki, cenzura, a inni rozpoczynają trzeci plan 5-letni. Czy to znowu będą jakieś wymagania? Proszę, powiedzcie, że kolejne wymagania, których nie spełnimy. Cholipka, myślałem, że będzie kolejne. Ej, poważnie, jakby dali kolejne questy do zrobienia, to nawet bym się ucieszał. Ja już wolałem włoską biedę i życie na 2 stalowniach przy budowie superciężkich pancerników niż tego chorego, spaczonego Gruzina. No nie da się w tym kraju, no po prostu się nie da. Dobra, ale mamy chyba ostatnią dostawę ciągników na nasze farmy, na nasze rolnictwo. To już jest po minus 1%, więc jak powinniśmy przekazać kolejne 12-11 tysięcy ciągników na nasze farmy, to powinno być chyba good. Chyba powinno wystarczyć. Tak, zniknął ten duch narodowy. Dobra, przynajmniej tyle jednego. Sprowadziliśmy totalną mechanizację armii. Co ja gadam? Totalną mechanizację rolnictwa, a nie armii. Przecież ja armii w ogóle nie ruszyłem, bo tu nie da się armii ruszyć. No musimy zacząć działać z tą stabilką. Chciałem przeczekać, aż się skończy czystka, żeby zacząć ją boostować, a tak to na razie tylko żyć tam gdzieś na krawędzi tych 30%, no ale się nie da, no. Stalin rozsadza ten kraj, za Trockiego byłby porządek. No ale mamy kogo mamy. Prądu nie ma i nie będzie, taki mamy klimat.
Gdyby jeszcze był jeden plan 5-letni tutaj jako quest do zrobienia, to myślę, że byśmy upadli od Polski, Litwy i Finlandii. No, na pewno byśmy upadli. 2 elektrownie! 2 elektrownie w 50 dni! Buduj! Znaczy badaj! Lecimy! Ugliś Hydroelectric Station. Z 35 Centralny Komitet zaadoptował rezolucję o budowie spoko. Ej, ciekawe czy będzie potem historyczna opcja, że możemy wysadzić tą tamę w Dniepropietrowsku to było? Co Rosjanie wysadzili, żeby Niemców zatrzymać? Coś jak Chińczycy... To... O, co tu się dzieje? Ja tylko chwilę nie patrzył. Pilnuj Chiny, bo wykipią. Wykipią, wystrypią. My mieli handlować, nie? Może zacznę poprawiać relacje z Hirohitełem, żeby handeli kręcić? Proponuję na chwilę wychillować z drzewkiem przemysłowym. Tu jeszcze są fajne buściory. Teraz dopiero zaczynamy rozkręcać ten kraj i politycznie, i przemysłowo. I właśnie skupić się na polityce, żeby troszeczkę zreformować stabilkę, ten gabinet i tu zacząć reformy wprowadzać, bo tak to ja całe PP przepalałem na plan 5-letni i utrzymywanie stabilki na znośnym poziomie. Dlatego wprowadzamy socrealizm i szukamy kolejnych boostów. A teraz jak będzie nadmiar traktorów, to zamieniamy na 4 militarki. Aha, i to jest tylko na 70 dni. Kurde, bo jakbyśmy dostawali za te traktory, które się same robią. W ogóle 130 000 traktorów żeśmy wyprodukowali, sporo. Nawet tyle ziemniaczany baron na Białorusi nie robi tych swoich traktorów. 4 za tego. A tu dostajemy na stałe do magazynów. Ciekawe, czy potem będziemy dostawać jakieś lepsze kawuki te 3-4, jakie wybadamy. Te 2.6, te 2.7, podwozia. No dobra, daj te militarki, zobaczymy jak to będzie działać. To jest tylko na 70 dni, nie? No ale jak za darmo. Ja myślę, że ci przeszło, naprawdę. Kiedy ta czystka się skończy? Znajdź teraz cel narodowy odpowiedzialny za czystkę. Ile mu to jeszcze zostało? Jest paranoja, to nie ma końca. Paranoja nie ma końca. Super, możemy zainwestować w kolejne traktory. Koniec czystki! Koniec! Znak zapytania. Wielka czystka gruzińskiego pokojowego Wataszki zakończyła się. Teraz musimy odbudować Związek Sowiecki. Dokładnie, minus 25 stabilki. A, to już spadło. No powiem tak. To było ciężkie. To było ciężkie. Być może nie wykonaliśmy planu 5-letniego. Być może nasz przemysł jest rozwalony. Być może sytuacja wewnętrzna kraju, sytuacja polityczna jest niestabilna, niczym przekładnia w panterze niemieckiej. Być może jesteśmy znów kompletnie nieprzygotowani nawet do wojny z Polską. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby ogłosić razem z końcem czystki koniec tego Co tu się dzieje? Czemu te Xinjiangi się biją między sobą? Ty, czemu mój czerwony Xinjiang przegrywa? No nic, jest jak jest. Tutaj wam podziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Łapek góry, soczysty komentarz. Jutro prawdopodobnie, w sensie pojutrze, jak będzie odcinek, inwazja na Polskę. Kupuj sobie nową grę. Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. 1000 gier w najniższej cenie. 50 zł kosztuje, żeby zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie możemy kupuj energię.